Dzisiaj sobie powiemy o tym programie. Ja wiem, że powstało wiele filmów na ten temat, także dzisiaj tylko pokrótce o zasadach, ale chciałbym Wam pokazać kilka przydatnych patentów. Między innymi to, jak odnaleźć rzeczywiście to miejsce w lesie, w którym można legalnie biwakować, bo o to chodzi właśnie w tym programie, że możemy legalnie biwakować w lesie. Wcześniej było to niedozwolone. Zaraz Wam pokażę, jak to działa i w jaki sposób znaleźć miejsce, w którym można nocować i w jaki sposób sprawdzić, czy znajdujemy się właśnie w tym miejscu. No bo nie na obszarze całych lasów państwowych możemy spędzić legalnie noc. Musi to być konkretny obszar. Odpalam aplikację MBDL. Widzicie jej ikonkę, w sklepie Play jest do pobrania, jest też dostępna dla systemu iOS. No i tutaj mamy obszary, takie pomarańczowe, widzicie? To jest właśnie obszar, na którym po pierwsze możemy legalnie biwakować, a po drugie możemy legalnie używać kuchenek gazowych, bo jeżeli ktoś śledził wcześniejszy program Lasów Państwowych, taki pilotażowy, no to te tereny były już udostępnione w zeszłym roku do biwakowania, natomiast nie wolno było na nich używać kuchenek gazowych. Wciąż panuje w całej Polsce, w lasach w całej Polsce zakaz rozpalania ognisk, natomiast można już używać kuchenek gazowych, ale tylko właśnie na tych obszarach, które widzicie, są oznaczone takim kolorem pomarańczowym. No bo jeżeli sobie oddalimy mapę i przyjrzymy się pozostałym obszarom w Polsce, no to widzimy, że niektóre z tych obszarów są oznaczone na żółto. Prawdopodobnie jest to większość tych obszarów. Oczywiście to też są obszary, na których można legalnie biwakować, ale nie można tam już używać kuchenek gazowych. Także te dwa kolory, żółty możemy biwakować, ale nie możemy używać kuchenek gazowych, pomarańczowy możemy biwakować i używać kuchenek gazowych. No dobrze, ale jeżeli ściągniemy sobie aplikację MBDL, to nie od razu zobaczymy tę warstwę ukazującą nam miejsca, w których możemy legalnie biwakować. Aby te miejsca nam się ukazały na mapie, musimy zrobić bardzo prostą rzecz. Tutaj widzicie w lewym górnym rogu ekranu wystarczy tapnąć i następnie pacniemy sobie w mapy MBDL na samej górze. I teraz to, co tutaj widzicie zaznaczone, mapa zagospodarowania turystycznego. To nie jest domyślnie aktywne, należy to tapnąć i już po czasie wczytują nam się wszystkie rejony na obszarze całej Polski, na których można legalnie biwakować. Mapy MBDL każdy już zna, natomiast tutaj chciałbym Wam pokazać coś nowego. Użytkownik grupy na Facebooku Bushcraft i Survival w Lasach Państwowych, Kamil Figiela, stworzył mapę. Właściwie naniósł obszary pilotażowe z mapy MBDL na popularne ostatnio mapy CZ, które również Wam polecałem. Mapy CZ to jest chyba najdokładniejsza mapa, taka turystyczna, dostępna online. Na niej zaobserwujemy wszelkie atrakcje turystyczne, ale również przede wszystkim szlaki turystyczne i to jest właśnie bardzo dobre w tej mapie, jest bardzo dokładna, typowa mapa turystyczna i teraz możemy na nią nanieść sobie obszary. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Włączam nagrywanie na telefonie i popatrzcie, co my tutaj mamy. Ja zrobiłem sobie skrót, oczywiście to jest skrót tutaj na samej górze, to jest skrót do strony internetowej, dlatego że nie ma aplikacji, która pokazuje te obszary pilotażowe na mapach CZ. Natomiast jest strona internetowa, która również, jak się okazuje, działa na telefonie bardzo dobrze, pokazuje nam również naszą pozycję na mapie, czyli wchodzę sobie w ten skrót. To jest strona internetowa, link znajdziecie w opisie filmu. No i popatrzcie, mamy tutaj obszar, on nie jest oznaczony kolorami na razie, natomiast są granice obszarów, na których można legalnie biwakować i są one, jak widzicie, naniesione na mapy CZ, czyli mapy, które pokazują nam wszystkie ważniejsze drogi leśne, szlaki turystyczne, rowerowe, piesze. Także bardzo fajna rzecz. Korzystam z map CZ właściwie za każdym razem, kiedy wybieram się gdzieś dalej w teren. To są takie główne mapy, z których korzystam, a teraz mogę sobie podejrzeć na nich bezpośrednio wszystkie obszary, na których można legalnie biwakować. Jak widzicie, jest tutaj ikonka odpowiedzialna za sygnał GPS, wystarczy ją tapnąć i zaraz powinniśmy zobaczyć swoją lokalizację na mapie. Za chwilę się wczyta. Nie pokazuję Wam, gdzie jestem, bo po co macie wiedzieć, gdzieś na Mierzei jestem, Wiślanej. Tak samo jest z mapami MBDL.
Na nich również zobaczycie swoją pozycję na mapie, także warto mieć tą aplikację wgraną, albo MBDL, albo właśnie sobie zapisać gdzieś link do tego, co Wam przed chwilą pokazałem. Dlatego, że widzimy rzeczywiście, kiedy złapiemy sygnał GPS, czy znajdujemy się rzeczywiście na tym obszarze, na którym możemy legalnie biwakować. Od czasu programu pilotażowego kilka rzeczy się zmieniło. Moim zdaniem na lepsze. Przede wszystkim na wybranych obszarach można używać kuchenek gazowych. To jest naprawdę duże udogodnienie. Druga sprawa, która bardzo mi się podoba, to brak konieczności zgłaszania swojego noclegu w lesie. Wcześniej trzeba było zgłosić, napisać gdzieś do nadleśnictwa maila, w którym informowaliśmy, ile osób będzie nocować w lesie, no i trzeba było podać obszar, na którym będziemy nocować rzeczywiście. No i to rodziło trochę kontrowersji, dlatego że osobiście nie pisałem tych maili, przyznam się Wam, dlatego że inne osoby również korzystają z lasu. No i ja napiszę maila, że w tym i w tym miejscu mniej więcej będę nocował, bo oczywiście nie należało podawać dokładnych namiarów, ale gdzieś tam sobie jakieś wydzielenie leśne bym podał, że tam będę nocował. No i niech się zdarzy pech, że ktoś będzie nocował po mnie i zrobi tam syf. Albo, co gorsza, rozpali ogień, zapruszy ten ogień, spali się część lasu. Kto będzie głównym podejrzanym? Oczywiście, że ja. Dlatego, bo ten ktoś, kto nocował po mnie, już nie zgłosił, prawda? Także byłem przeciwnikiem tej opcji, tego zgłaszania noclegów w lesie. No i jak się okazuje, nie jest to już konieczne. Można legalnie nocować w grupie do 9 osób aż, bez zgłaszania tego. Jeżeli osób ma być więcej niż 9 lub też nocleg ma trwać dłużej niż 2 doby, nocleg 2 doby to tak dobrze się wyśpimy, wiecie o co mi chodzi, 2 dni jeżeli spędzimy w lesie, jeżeli spędzimy ponad 2 dni w lesie, no to musimy to również zgłosić. Musimy też zgłosić, jeżeli osób jest powyżej 9, natomiast jeżeli jest poniżej, jeżeli nocleg trwa 2 noce tylko, do 2 nocy, no to nie musimy nic zgłaszać i to jest naprawdę bardzo dobra zmiana. Natomiast co mi się nie podoba? Nie podoba mi się cały program i powiem Wam to od razu. Ten program jest dobry dla bushcrafterów, dla osób początkujących. Oczywiście wcześniej wszystko opierało się to na partyzantce. Trzeba było chować się przed leśniczym. Oczywiście nikt ze środowiska survivalowców czy też bushcrafterów nie szkodził w lesie. Nie wyrządzał szkód. Każdy, kto uznaje się za bushcraftera czy też survivalowca, dba o las, szanuje las, zaciera po sobie ślady, nie robi bałaganu przede wszystkim, nie zaprusza ognia. Natomiast było to nielegalne i trzeba było działać w takiej trochę partyzantce. Nadal, jeżeli chcemy ćwiczyć survival, musimy działać po partyzancku. Dlaczego? Okazuje się, że Lasy Państwowe twierdzą, że ten program jest skierowany do bushcrafterów i survivalowców i z tym się nie zgodzę, bo nie jest skierowany do survivalowców, trzeba to sobie jasno powiedzieć, dlatego że jeżeli mówimy o survivalu, o trenowaniu survivalu, to trzeba przećwiczyć najważniejsze aspekty warunkujące przetrwanie. No i mówiąc to jako instruktor survivalu, który rzeczywiście czynnie prowadzi szkolenia, prowadzi te szkolenia regularnie, to mogę Wam powiedzieć, że 3 rzeczy warunkują przetrwanie. Ogień, który pozwala nam ogrzać się, zapobiega hipotermii, wysuszyć ubranie, przygotować posiłek, zagotować wodę, ma wiele zastosowań. Ognia nie możemy palić na obszarach lasów państwowych. Druga sprawa to jest schronienie. Jeżeli mówimy o survivalu, to prawdopodobnie nie będziemy mieli przy sobie płachty biwakowej czy też namiotu. Musimy wybudować schronienie samodzielnie. I tutaj pojawia się problem, bo niestety nie możemy zbierać w lesie badyli z ziemi. O tym, że nie wolno ścinać drzew, to już nie będę wspominał, bo też sam nie lubię tego robić, kiedy nie ma konieczności rzeczywiście, bo jest to niszczenie lasu, nie oszukujmy się. Natomiast nie wolno zbierać z ziemi wiatrołomów, jakichś opadłych gałęzi z drzew. Jest to zakazane. Skoro nie możemy pozyskiwać tego typu materiałów z ziemi,
to nie możemy budować improwizowanych schronień. Także kolejny aspekt najważniejszy survivalu odpada. Pozyskiwanie wody. W lasach rzadko spotykamy rzeki, rzadko spotykamy jeziora. Wtedy należy wodę pozyskać z gruntu, wykopać dołek, poczekać aż podejdzie wodą gruntową. Nie możemy kopać dołków w lasach. Także tych zakazów są na tyle poważne, że uprawianie legalne survivalu w polskich lasach jest po prostu niemożliwe. Także nie mówmy, że program jest skierowany do survivalowców, bo nie jest. Program jest skierowany do bushcrafterów i to tych bushcrafterów takich typowo polskich, bo w Polsce ten bushcraft idzie bardziej w stronę biwakowania, po prostu biwakowania, czyli rozpinamy sobie namiot i to jest też rekomendowane przez Lasy Państwowe. Namiot, hamak. To jest właśnie rekomendowane przez Lasy Państwowe, żebyśmy rozpięli między dwoma drzewami hamak, bo wtedy nie niszczymy ściółki. No i uważam, że to jest spoko opcja akurat, no bo rzeczywiście jeżeli mówimy o biwakowaniu, bo po prostu szanujemy dzięki temu las, wygodniej się wyśpimy, nie ukrywam, w hamaku śpi się najwygodniej, natomiast wracając tutaj do trenowania survivalu, no hamak nie wchodzi w grę, bo w sytuacji survivalowej prawdopodobnie hamaka ze sobą mieć nie będziemy. No i dobra, program jest skierowany do biwakowiczów takich typowych, bo bushcraft na zachodzie to jest trochę coś innego niż u nas. Bushcraft na zachodzie idzie bardziej w stronę właśnie survivalu, z tym, że takiego bardziej stacjonarnego, czyli budowa schronienia od podstaw, wytwarzanie gdzieś tam narzędzi prymitywnych, tego typu zabawa to jest. Natomiast w Polsce to jest bardziej przyjście na gotowca z hamakiem, z kuchenką, wyłożenie się, przespanie, zjedzenie czegoś dobrego, no taki relaks w lesie typowy. Ja bym to nazywał biwakowaniem, natomiast ci biwakowicze wolą to nazywać bushcraftem. No, ich wola. Natomiast ma to niewiele wspólnego z bushcraftem rzeczywiście tym na zachodzie w stylu takim traperskim. Ale nie o tym jest w dzisiejszym odcinku. Jeżeli mówimy o bushcrafcie w rozumieniu takim rzeczywiście polskim, naszym tutaj rodzimym, to tak. Program Zanocuj w lesie jest skierowany do bushcrafterów, natomiast w żadnym wypadku nie jest skierowany do survivalowców. Nie dajcie się zwieść. Po to właśnie opisałem tutaj takie te zasady podstawowe, żebyście mieli pewność, że niestety, ale survivalu nadal legalnie w Polsce uprawiać nie można. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze pokażę wam fajny bajer, bo tutaj chłopaki ze sklepu Millworld z okazji właśnie wprowadzenia programu Zanocuj w lesie stworzyły filtr. Popatrzcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to jest mieć namiot na głowie, to wejdźcie na profil Millworld na Instagramie, zaobserwujcie nas oczywiście, będzie nam miło. No i jedziemy tutaj, nie posty, tylko mamy tutaj taki znaczek, zacznijmy sobie w niego i mamy nasz filtr. Z okazji wprowadzenia programu Zanocuj w lesie wystarczy w niego tapnąć i sobie gdzieś tam kliknąć wypróbuj, albo tutaj zaznaczyć, o tutaj sobie zaznaczamy na samym dole, że chcemy ten filtr mieć rzeczywiście na sobie, dam wypróbuj bushcraftowych trików, bushcraftowy, nie chcę bushcraftowego oglądać, dobrze. Tak ten filtr wygląda, tak, że jeżeli nigdy nie ubieraliście na głowę namiotu, a niekoniecznie macie go pod ręką, to możecie sobie ściągnąć ten filtr i zobaczyć, jak to jest mieć na głowie namiot. Polecam. Na zakończenie wspomnę o jednej bardzo ważnej rzeczy, która rzuci lepsze światło na nasze środowisko na pewno, niezależnie od tego, czy uprawiamy legalny bushcraft w lasach państwowych, czy też nielegalny survival. Warto zabrać ze sobą worek na śmieci za każdym razem, kiedy wychodzimy w teren, kiedy biwakujemy, rozbijamy obóz i widzimy gdzieś naokoło śmieci. Na pewno niemiło jest nam spędzać noc, czy też w ogóle czas w lesie w towarzystwie śmieci. Warto ten worek mieć przy sobie, zebrać te śmieci, od razu robi się przyjemniej, a następnie, kiedy zabieramy się do domu, zabrać te śmieci ze sobą. Po prostu. Ja na drodze ostatnio tutaj do obozu znalazłem sporo śmieci. Podczas szkolenia mijaliśmy to miejsce z moimi kursantami. Straszny widok. Postanowiłem zabrać następnym razem przy najbliższej okazji worek, pozbierać te śmieci. Zbiegło się to z pewną akcją, o której mówię na kanale Adventurer, dlatego kliknijcie w link, który się tutaj wyświetli. Przejdźcie do filmu, zobaczcie. Być może zechcecie wziąć udział
w tej akcji, bo jest ona skierowana również do wszystkich użytkowników grupy survival.pl. Nominowałem do tej akcji chłopaków z tego kanału, z kanału Millworld, bo jak wiecie, pojawiają się tutaj nie tylko moje filmy, ale również filmy Kamila Ograbka. Nagrywa je cała ekipa Millworld, także dla nich zadanie również posprzątają, mam nadzieję, miejsce, w którym nagrywają filmy, bo akcja tyczy się nie tylko lasów, ale również miejscówek urbexowych, w których chłopaki często nagrywają filmy. No więc co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dołączycie do akcji sprzątania lasów, czy też miejsc, w których nagrywacie filmy, w których nocujecie, w których eksplorujecie. A tymczasem na razie. Trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.